Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Michał Byliniak i mam przyjemność to szkolenie poprowadzić. Na początek muszę Państwa poinformować, że szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W kwestiach organizacyjnych na razie mamy na sali około 50 osób. Poczekamy jeszcze 3 minuty dosłownie na resztę grupy i za 3 minuty będziemy rozpoczynać nasze spotkanie. Szanowni Państwo, pora zaczynać. Witam Państwa na szkoleniu z zakresu zamówień publicznych i na początek kilka kwestii organizacyjnych. Ja nazywam się Michał Byliniak, już się przedstawiałem i mam przyjemność przeprowadzić dla Państwa to szkolenie. Ono będzie miało specyficzną formułę. Oznacza to, że pierwsze 2 godziny do godziny 12 będą poświęcone części wykładowej. Będę opowiadał Państwu o zagadnieniu i starał się przybliżyć Wam najważniejsze elementy zamówień w projektach, a następnie po godzinie 12 będziemy mieli czas na pytania. Oczywiście, jeżeli w międzyczasie pojawią się jakiekolwiek istotne kwestie, wątki, to ja postaram się odpowiedzieć na te pytania. Jak widzę, Państwo w czacie już jesteście aktywni, już na czacie pojawiają się informacje z Państwa strony. W związku z tym w razie potrzeby śmiało proszę pisać na czacie, jeśli pojawi się pytanie, jeśli pojawi się jakiś istotny wątek. Jest z nami moja koleżanka administratorka tego spotkania. Ona będzie Państwu wklejać link do ankiety poszkoleniowej. Na koniec bardzo proszę o wypełnienie. Jeśli chodzi o sposób naszej pracy, to do godziny 12 z malutką 5-minutową może przerwą maksymalnie będziemy pracować. Będę Państwu opowiadał, a później 100 pytań do Państwa jest dzisiaj w tej chwili niewiele powyżej 50. Wczoraj było prawie 80 osób na jednego i udało się. W związku z tym będziemy w ten sposób działać. Zaczynamy, proszę Państwa, jeśli chodzi o kwestie zamówień w projektach i takie gruntowne, najważniejsze, najistotniejsze informacje. To wygląda w ten sposób. Będziemy mieli pewne różnice pomiędzy zamówieniami w projektach udzielanymi przez podmioty publiczne i przez podmioty prywatne. Dlaczego sytuacja wygląda w ten sposób? Ano dlatego, że podmioty publiczne związane są ustawą Prawo zamówień publicznych, a podmioty prywatne objęte tą ustawą nie są. W związku z tym pojawi się kilka sposobów udzielania zamówień, kilka procedur, które stosować mają wszyscy, z wyjątkiem Prawa zamówień publicznych, ponieważ Prawo zamówień publicznych to środowisko wyłącznie zamawiających z sektora finansów publicznych. I teraz jeśli chodzi o wstęp do zamówień w projektach. Moim celem jest powiedzieć Państwu, ze względu na bardzo ograniczony czas, w jaki sposób udzielać tych zamówień, żeby uniknąć potencjalnych problemów, korekt finansowych, kar, pokazać Państwu, które elementy zamówień są najistotniejsze, które obarczone są największym ryzykiem i w jaki sposób będziemy sobie musieli poradzić z udzielaniem zamówienia w projekcie. Do tego celu będę wykorzystywał prezentację, ale będę również korzystał z różnych materiałów dostępnych w internecie, z podręczników, z wytycznych. W związku z tym będziecie Państwo mogli po szkoleniu otrzymać materiały, prezentacje, linki, z których korzystałem, na maila, z którego się na szkolenie rejestrowaliście. W takim razie zaczynamy. Ja zacznę może od prezentacji i takich zagadnień wstępnych. Przedstawię Państwu zagadnienie od takich zupełnych podstaw, od podstaw prawnych. Podstawą prawną udzielania zamówień w ramach projektów, taką pierwszą, zawsze będą wytyczne kwalifikowalności wydatków. To będzie dokument, który ureguluje zagadnienia związane z
udzielaniem zamówień w rozdziale 6.5 i podrozdziałach 6.5.1, 6.5.2. Te zapisy obowiązują wszystkich, zarówno podmioty prywatne, jak i podmioty publiczne, a w tych 3 rozdziałach znajdziecie Państwo informacje na temat tego, jakie procedury się stosuje, w jaki sposób i znajdziecie Państwo informacje na temat progów wartościowych zamówień, powyżej jakiej wartości zamówienia będziemy udzielać go zgodnie z zasadą konkurencyjności, jakie przypadki będą zwolnione z procedur udzielania zamówień i co zrobić, jeżeli jestem zamawiającym w rozumieniu prawa zamówień publicznych. Czyli wytyczne kwalifikowalności jako taka bezwzględna podstawa, nawet jeśli jesteście Państwo zamawiającym w rozumieniu PZP, czyli podmiotem publicznym, nie uciekniecie od wytycznych kwalifikowalności i ich zapisów w zakresie zamówień. Oczywiście dla podmiotów publicznych, finansowanych ze środków publicznych, podmiotów należących do sektora finansów publicznych, będziemy mieli ustawę Prawo zamówień publicznych, ustawę, która teraz w czasie pandemii nieco się zmieniła, może nie tyle zmieniła, co została zapisami specustawy w pewnym zakresie uchylona, w pewnym zakresie uzupełniona. Zwrócę Państwu na to uwagę, ponieważ pojawiają się informacje, które są zupełnie nieprawdziwe na temat tego, w jakim zakresie te zmiany w prawie zamówień publicznych zaszły, czy w zasadzie konkurencyjności. I mamy podręcznik, który nazywa się Zamówienia udzielane w ramach projektów, podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta. Ten podręcznik jest narzędziem, które powstało wskutek realizacji zamówień w projektach, które ma pomagać, wspierać beneficjentów w przygotowaniu i realizacji zamówień. Natomiast to narzędzie jest w pewnym zakresie tylko uzupełnieniem wiedzy. Nie można się na nie powoływać w przypadku jakichś sporów dotyczących udzielania zamówień. Jest to po prostu podręcznik, który uzupełnia wiedzę naszego beneficjenta. Nic więcej, więc na ten podręcznik proszę uważać. Ja powiem Państwu w kilku słowach o tym podręczniku, co Wy tam znajdziecie. Przede wszystkim informacje dotyczące tego, w jaki sposób skonstruować zamówienie, jakie ono ma elementy składowe, w jaki sposób konstruować kryteria, jak opisywać przedmiot zamówienia, ale uważajcie bardzo, ponieważ ten podręcznik powstał na bazie poprzednich wytycznych kwalifikowalności wydatków. Wprowadzane były do niego pewne modyfikacje, natomiast on do końca nie zdąża za wymaganiami związanymi z wytycznymi i z tego powodu bardzo trzeba być czujnym w momencie, kiedy się przygotowuje zamówienia, opierając o ten podręcznik. Najlepiej opierać się o wytyczne kwalifikowalności, jeśli oczywiście wiąże nas ustawa PZP, to o ustawę. Natomiast jeśli mówimy o samym podręczniku, to tu byłbym dosyć ostrożny. Jeśli chodzi o udzielanie zamówień, musicie Państwo na początek wiedzieć, jakie mamy procedury, jakie procedury będziemy stosować. Pierwszym progiem wartościowym dotyczącym zamówień jest próg 20 000 złotych netto. Ten próg wartościowy zamówień będzie nam wpływał na realizację zamówień w ramach projektów w ten sposób, że od 20 000 złotych netto szacunkowej wartości zamówienia będziemy udzielali zamówienia, no możemy tak powiedzieć, udzielali zamówienia zgodnie z rozeznaniem rynku. Od 20 do 50 000 złotych netto szacunkowej wartości rozeznanie rynku. Natomiast rozeznanie rynku, już na początek muszę Państwu zaznaczyć, nie jest procedurą wyłaniania wykonawcy. Rozeznanie rynku ma na celu tylko udowodnić, że cena, za którą udzielam zamówienia, jest rynkowa, a nie wyłonić wykonawcę. W związku z tym to bardzo specyficzny rodzaj procedury, którą się stosuje. A drugi próg wartościowy dotyczący zamówień to 50 000 złotych netto. Zamówienia powyżej 50 000 złotych netto będą udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności, która to zasada jest opisana właśnie w wytycznych kwalifikowalności w rozdziale 6.5.2.
I tam dokładnie opisano, jak ta procedura wygląda. Ona jest oparta o prawo zamówień publicznych, ale bardzo często jest zgubna dla podmiotów, które prawo zamówień publicznych stosują, ponieważ zawiera pewne niuanse, różnice, detale, które spowodują, że niestety zamawiający w rozumieniu prawa zamówień publicznych, jeśli weźmie się za zasadę konkurencyjności, to może popełnić błędy obarczone ryzykiem korekty finansowej. I zasada konkurencyjności obowiązuje wszystkich. To musicie Państwo wiedzieć. Zarówno podmioty publiczne, jak i podmioty prywatne, tych, którzy zamawiają zgodnie z prawem zamówień publicznych i tych, którzy są z biznesu czy organizacji pozarządowych. Od 50 000 złotych netto stosuje się zasadę konkurencyjności, a podmioty publiczne, będące zamawiającymi w rozumieniu ustawy PZP, będą stosować zamówienia powyżej progów PZP, zasadniczo powyżej 30 000 euro szacunkowej wartości zamówienia, będą stosować zamówienia zgodnie z tą ustawą. Czyli 3 wartościowe progi: 20 000 złotych, 50 000 złotych i 30 000 euro, które będą nam wpływać na wartość zamówienia. Natomiast cały czas musimy, proszę Państwa, brać pod uwagę to, że oprócz tych progów mamy bardzo specyficzny sposób wyceniania wartości tych zamówień, które będziecie stosować. Mamy szacowanie wartości zamówienia, które zależnie od tego, jakim jesteśmy podmiotem, publicznym czy prywatnym, będzie wyglądało w różny sposób. I teraz, jeśli chodzi o szacowanie wartości zamówienia, sytuacja wygląda tak. Prawo zamówień publicznych będzie mówić o tym, że szacuje się wartość zamówienia w odniesieniu do projektu z uwzględnieniem bieżącej działalności jednostki w danym roku budżetowym. Jeśli szacujemy w danym roku budżetowym, to oznacza, że interesuje nas wyłącznie horyzont danego roku. Sumujemy wartość zamówień poza projektem i w projekcie, jak również w innych projektach, i na tej podstawie uzyskujemy szacunkową wartość zamówienia. To bardzo charakterystyczne dla sektora publicznego. Sektor publiczny w prawie zamówień publicznych będzie w ten sposób szacował. Co ważne, wytyczne kwalifikowalności wydatków mówią o tym, że podmiot będący zamawiającym w rozumieniu prawa zamówień publicznych, czyli podmiot publiczny, mówiąc na skróty, będzie zamawiał, będzie szacował najpierw zgodnie z PZP. Czyli w pierwszej kolejności podmiot publiczny ma obowiązek sprawdzić, wyszacować wartość zamówienia w roku budżetowym w odniesieniu do projektu i pozostałej bieżącej działalności jednostki. Sumujemy zatem wartość zamówień udzielanych w danym roku. Natomiast jeśli okaże się, że taka wartość zamówienia wychodzi nam poniżej wartości 30 000 euro, w takiej sytuacji, kiedy nie będziemy stosować tych trybów PZP, będziemy szacować jeszcze raz w podmiocie publicznym, tym razem zgodnie z zasadą konkurencyjności. I teraz szacowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności diametralnie różni się od szacowania zgodnie z prawem zamówień publicznych, ponieważ każdy podmiot prywatny, biznes, organizacja pozarządowa oraz podmiot publiczny, który jest poniżej progu 30 000 euro, szacować będzie wartość zamówienia w projekcie, w całym okresie jego realizacji. Oznacza to, że jeśli projekt jest 3-letni i zakładam roboty budowlane, które będą realizowane w pierwszym i trzecim roku tego mojego projektu i znam wartość tych robót z wniosku o dofinansowanie, to szacując określam wartość tych działań, określam wartość tych robót w całym projekcie. No i to powoduje pewien zgrzyt u podmiotów publicznych, bo z jednej strony najpierw szacujemy zgodnie z PZP, a następnie, jeśli jesteśmy poniżej progów, szacujemy w zupełnie inny sposób zgodnie z zasadą konkurencyjności. Szacowanie zawsze będzie dotyczyć wydatków netto,
Natomiast proszę pamiętać o tym, zwłaszcza podmioty prywatne, że to szacowanie będzie dotyczyć całego zamówienia. Nieważne, czy Państwo macie prawo do odzyskiwania VAT-u, czy VAT jest kwalifikowalny, czy nie, czy w ramach zamówienia pojawią się jakieś wydatki niekwalifikowalne. W takiej sytuacji tak czy inaczej musicie Państwo szacować całą wartość zamówienia. A szacowanie będzie służyć z jednej strony określeniu procedury, którą będziemy stosować przy udzielaniu zamówienia, z drugiej strony będzie służyć czasem określaniu terminów publikacji zamówień. W związku z tym, jeżeli chodzi o terminy związane z zasadą konkurencyjności, one będą ściśle wynikały z wartości szacowania. A w projektach partnerskich, kiedy mówimy o projekcie partnerskim, każdy z partnerów, który posiada odrębność finansową, będzie szacował oddzielnie. Czyli jeżeli w jednym projekcie mamy dwa podmioty, które realizować będą, dajmy na to, zakupy, i te zakupy zostaną ujęte w ramach projektu w tym samym roku, w tym samym czasie, ale jeden partner i drugi partner będą odrębnie dokonywać tych zakupów, są odrębnymi podmiotami, to każdy z nich swoje zamówienie szacuje odrębnie. Nie sumuje się zamówień partnerów w projekcie partnerskim. Każdy podmiot, który jest w tym kontekście niezależny, odrębny, będzie dokonywał szacowania odrębnie. I teraz kwestia tego, w jaki sposób dokonujemy szacowania wartości zamówienia, w jaki sposób działamy w momencie, kiedy w ramach naszego projektu pojawia się kwestia zamówień uzupełniających, zamówień dodatkowych, projektów partnerskich. O tym muszę Państwu dokładnie powiedzieć, bo każdy z tych przypadków, który Państwo macie w swoim projekcie, trzeba rozważać oddzielnie, trzeba rozważać odrębnie. Dostałem sygnał, że prezentacja się nie wyświetlała, już powinniście Państwo widzieć te slajdy. Czyli tak, szacowanie w danym roku budżetowym zgodnie z PZP, szacowanie w całości projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności. W projekcie partnerskim każdy szacuje oddzielnie, odrębnie od pozostałych podmiotów. W projekcie bez partnerów podmiot, beneficjent będzie szacował całość swoich zamówień indywidualnie i zawsze szacujemy w kwotach netto. To takie podstawowe informacje. Jak przeprowadzić szacowanie? Prawo zamówień publicznych i praktyka w tym zakresie mówi o tym, że szacowanie powinno być pisemne. W związku z tym, nie mówimy o zapisach, mówimy o praktyce. W związku z tym, jeśli szacowanie ma być pisemne, to proszę Państwa, musimy wysłać zapytania, opublikować zapytanie i uzyskać potencjalne oferty, wyceny dotyczące tego zamówienia. Mówię tu tylko o szacowaniu wartości zamówienia w prawie zamówień publicznych póki co. Natomiast w zasadzie konkurencyjności szacowanie tej wartości zamówienia będzie wyglądało odrobinę inaczej. Będzie wyglądało w ten sposób, że można go dokonać na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie. Jeśli w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, w harmonogramie rzeczowo-finansowym, bo o tym mówimy w przypadku projektów FRR-u, znajdzie się informacja na temat tego, w jaki sposób określono wartość zamówienia, to nie ma konieczności ponownego szacowania. W zasadzie konkurencyjności nie trzeba szacować ponownie, jeśli dokonano szacowania na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie. W prawie zamówień publicznych należałoby szacować wartość zamówienia przed jego udzieleniem, przed opublikowaniem ogłoszenia o danym zamówieniu. Czyli tutaj znowu mamy pewną różnicę pomiędzy dwiema procedurami. Przypominam tylko Państwu będącym zamawiającymi w rozumieniu prawa zamówień publicznych, w pierwszej kolejności szacujecie zgodnie z PZP, ale jeśli jesteście poniżej progu wartościowego 30 000 euro, i tak musicie ponownie wyszacować zgodnie z zasadą konkurencyjności, żeby dowiedzieć się, czy ta niższa procedura, czyli zasada konkurencyjności, nie będzie
Państwa również obowiązywała w danym projekcie, w danym przypadku. W takim razie, kiedy wiemy już, jak szacować i że szacujemy netto, to Państwo musicie zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące zamówień uzupełniających i dodatkowych. Jako beneficjenci macie Państwo prawo uwzględnienia w zamówień uzupełniających i dodatkowych do 50% zamówienia podstawowego. Dlaczego mówię o tym na etapie szacowania? Ponieważ jeśli w zamówieniu uwzględniono prawo do stosowania zamówień uzupełniających i dodatkowych, to wartość szacunkowa to wartość zamówienia plus te 50% zamówień uzupełniających i dodatkowych. Należy uwzględnić w wartości szacowania te zamówienia uzupełniające i dodatkowe, bo będzie to wpływać chociażby na terminy publikacji albo na procedury, które będziemy stosować. Jeśli zamówienie będzie w przypadku zasady konkurencyjności warte poniżej 211 000 euro, w takiej sytuacji będziemy to zamówienie publikować na bazie konkurencyjności znacznie krócej, mówię tu o 7 dniach, a jeśli zamówienie wyjdzie powyżej 211 000 euro, będziemy publikować 30 dni. 30 dni będziemy zbierać oferty i tu trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, żeby przypilnować właściwego terminu. Za niedotrzymanie terminów publikacji ogłoszeń w zasadzie konkurencyjności będziemy mieli poważne kary. W związku z tym musicie Państwo bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie określać wartości tych zamówień i szacować właściwie, uwzględniając od razu wartość zamówień uzupełniających i dodatkowych, jeśli je Państwo przewidzieliście. W przeciwnym razie skończyć się to może korektą finansową i koniecznością zwrotu 25, 10 lub w szczególnych przypadkach 5% wartości środków na to zamówienie, a to już poważna sankcja, na którą nikt nie chce trafić, z którą nikt nie chce się spotkać. I teraz tak, jeśli chodzi o poszczególne procedury, powiedziałem Państwu o rozeznaniu rynku jako pierwszej procedurze, a następnie o zasadzie konkurencyjności i prawie zamówień publicznych. Na tym slajdzie powołuję się na podrozdział 6.2 wytycznych kwalifikowalności, który mówi o tym, że wydatki mają być przejrzyste, racjonalne i efektywne. Co to znaczy? To znaczy, że poniżej zamówień, poniżej progów 20 000 złotych, pomimo że nie mam procedury, pomimo że rozeznanie rynku zaczyna się dopiero od 20 000, a poniżej tego progu mam obowiązek zapewnienia efektywności, przejrzystości i racjonalności zamówień. Nie powinienem udzielać zamówień, które w jakiś rażący sposób będą odbiegać ceną od cen rynkowych. Czyli pomimo, że nie ma procedury, która by to regulowała, Państwo jesteście zobowiązani w razie potrzeby wykazać, że ta cena jest ceną rynkową. Nie oznacza to, że macie zbierać oferty, nie oznacza to, że macie wysyłać zapytania, oznacza to, że macie zamówień udzielać rozsądnie. Bo może się zdarzyć, że kontrola podważy zamówienie w Waszym projekcie, ponieważ widzi, że w 5 podobnych projektach ten sam wydatek to rząd wielkości powiedzmy około 7 000 złotych, a u Państwa okazuje się nagle, że wydatek wart jest 19 000, mimo że zakres się nie różni pomiędzy tym projektem a innymi projektami. Czyli pomimo, że nie ma procedur poniżej 20 000, należy zwracać uwagę na efektywność, racjonalność i przejrzystość. Podmioty publiczne są też związane poniżej 20 000 złotych bardzo często własnymi wewnętrznymi zasadami udzielania zamówień, czyli regulaminami, czyli instrukcjami, które zostały wewnątrz podmiotu przyjęte i należy je stosować. W związku z tym ta przejrzystość, racjonalność i efektywność to również zgodność z wewnętrznymi procedurami poniżej jakichkolwiek progów wartościowych. I teraz, jeśli chodzi o zasadę konkurencyjności, mamy
zasadę od 50 tysięcy złotych netto w górę, a prawo zamówień publicznych od 30 tysięcy euro netto. I teraz, proszę Państwa, ewentualne zwolnienia ze stosowania takich procedur. Co musicie wiedzieć o zwolnieniach ze stosowania takich procedur i gdzie one się znajdują? One znajdują się w wytycznej kwalifikowalności wydatków. W związku z tym chcę Państwu teraz pokazać wytyczne kwalifikowalności. Aktualne wytyczne kwalifikowalności przyjęte w 2019 roku, a częściowo zawieszone w tej chwili, też zwracam Państwu uwagę na to, że te wytyczne w tym momencie częściowo pozostają zawieszone. Pokazuję w tej chwili, udostępniam swój ekran i pokazuję Państwu wytyczne. I w tych wytycznych w rozdziale 6.5 zamówienia udzielane w ramach projektów znajdziecie Państwo informacje na temat ewentualnych zwolnień z zasad udzielania zamówień, tego kiedy się konkretnych zasad nie stosuje. I pierwsza, najważniejsza kwestia to podzielenie dopuszczenia niestosowania i możliwości, czyli nie stosuje się, a można nie stosować. Dwie istotne kwestie, bardzo, bardzo ważny podział w 6. punkcie w rozdziale 6.5 wytycznych kwalifikowalności. Nie stosuje się do zamówień, gdzie mamy zamówienia z artykułu 4 PZP z wyjątkiem 4.8 PZP, to jest próg 30 tysięcy euro, przy czym udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do budynków lub nieruchomości przez podmioty, które są podmiotami prywatnymi, jest możliwe tylko, jeżeli nie ma powiązań osobowych. Tego się raczej nie stosuje. Tego wyłączenia nie stosuje się w większości projektów. Ważniejsze są kolejne wyłączenia, chociażby to, które znajduje się pod literą C, wydatki rozliczane metodami uproszczonymi. Tu zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku nie ma racji bytu, ponieważ uproszczone metody zwalniają beneficjentów z realizacji takich zamówień. W projektach FRR-u uproszczone metody rozliczania wydatków, mogę Państwu obiecać, wchodzą z początkiem perspektywy 2021-2027. Nie stosuje się w zamówieniach udzielanych przez beneficjentów w trybie określonym w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym i w niektórych pracach badawczo-rozwojowych. Mówię o tych przypadkach, które pojawiają się najczęściej. Zamówienia, których przedmiotem są usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez osoby wskazane we wniosku o dofinansowanie. Osoby muszą posiadać kwalifikacje, ale oznaczać to będzie, że wskazano wykonawców z imienia, nazwiska, stanowiska we wniosku o dofinansowanie i teraz nie ma konieczności w projekcie badawczo-rozwojowym udzielania zamówień, stosowania procedury udzielania zamówienia zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności. Te zapisy nie zwalniają Państwa ze stosowania prawa zamówień publicznych. Wytyczne kwalifikowalności nigdy nie zwolnią Państwa ze stosowania ustawy, natomiast zwolnią Państwa z rozeznania rynku i zasady konkurencyjności. Ponadto mamy dalej w wytycznych w punkcie 7 w 6.5, w rozdziale 6.5 informację, że możliwe jest niestosowanie procedur. Proszę rozróżnić te dwa zagadnienia. Nie stosuje się, a możliwe jest niestosowanie. Czyli to, co zapisane w punkcie 7, to decyzja beneficjenta, czy ja nie stosuję. Mogę, ale nie jest tak, że jeżeli zastosuję, to popełnię jakiś błąd. Bardzo często spotykam się z takimi pytaniami, czy w przypadku, kiedy przeprowadziłem postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie wyłoniłem wykonawcy, bo nikt się nie zgłosił, czy muszę ponawiać, powtarzać to postępowanie. Właśnie w punkcie 7 pod literą A mamy informację, że jeśli nie wpłynęła żadna oferta, wszystkie oferty podlegają odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy są wykluczeni, mogę zawrzeć zamówienie zgodnie z zasadą konkurencyjności bez ponawiania zasady, czyli mogę udzielić zamówienia z wolnej ręki. Ale tylko wtedy, kiedy pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione. I to jest bardzo ważna uwaga do podmiotów, a do wszystkich podmiotów, zarówno publicznych, jak i prywatnych.
Jeśli przeprowadzicie procedurę zgodnie z zasadą konkurencyjności, ja będę Państwu opowiadał, jak to zrobić, i w ramach postępowania nie wpłynie żadna oferta albo wszystkie są nieważne, możecie udzielać zamówienia z wolnej ręki, ale nie wolno Wam zmienić pierwotnych warunków. I w sytuacji, kiedy w opisie przedmiotu i w ogłoszeniu zapisaliście, że przedmiot zamówienia musi zostać wykonany powiedzmy do 15 maja, nie wyłoniliście wykonawcy, bo nie wpłynęła żadna oferta i chcecie udzielić zamówienia z wolnej ręki, to nadal musicie przestrzegać terminu wykonania zamówienia 15 maja. To jest pewnego rodzaju pułapka, czasem nie jeden podmiot w nią wpadnie, natomiast w jaki sposób z tego wybrnąć, jak to załatwić? Nie podawać konkretnej daty realizacji zamówienia. Określić termin realizacji zamówienia jako na przykład 3 miesiące od daty podpisania umowy z wykonawcą. To da Państwu pole manewru, gdyby postępowanie się opóźniło. To umożliwi Państwu podpisanie umowy z wolnej ręki, jeśli na przykład nie wpłynie żadna oferta i dalej kontynuowanie tego, realizacji tego zamówienia na pierwotnych zasadach, nikt nie będzie mógł tego podważyć, czyli taki termin względny, termin oparty o zwykle podpisanie umowy z wykonawcą jest terminem znacznie bardziej bezpiecznym niż bezwzględnie wpisana data z kalendarza, która może Państwu związać ręce i na przykład spowodować, że ponownie będziecie musieli robić zasadę konkurencyjności, bo już teraz z wolnej ręki nie znajdzie się żaden wykonawca, który byłby w stanie zamówienie w tym terminie wykonać. Czyli pierwsza istotna kwestia to szacowanie, a druga bardzo istotna kwestia związana z zamówieniami to ewentualne zwolnienia ze stosowania procedur. Zaraz dojdę do tematu PZP i kwestii związanych z pandemią, bo tutaj też pojawia się nam szeroki temat dotyczący właśnie niestosowania zapisów ustawy. Natomiast mamy, proszę Państwa, jeszcze w tych możliwościach niestosowania zasady konkurencyjności i rozeznania, chociażby informację, że mogę nie stosować tych procedur, jeśli zamówienie może być realizowane tylko przez jednego wykonawcę, bo nie ma konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze, albo dlatego, że przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej, czyli jest jeden wykonawca, który ma prawo do realizacji i do dysponowania przedmiotem zamówienia. Bardzo proszę uważać na te wszystkie przesłanki zwalniające, ponieważ spotkałem się już niejednokrotnie z poważnymi błędami związanymi z tym, że beneficjent twierdzi, że on miał prawo nie stosować zasady konkurencyjności, podmiot prywatny, ponieważ dany sprzęt, dane urządzenie medyczne jest produkowane wyłącznie przez jednego wykonawcę. Nie ma innego producenta tego urządzenia, w związku z tym jest ochrona praw wyłącznych, praw własności intelektualnej, a instytucja podważa te decyzje beneficjenta, mówi absolutnie nie zgadzamy się, powinniście zastosować procedurę. Beneficjent broni się, jest tylko jeden producent. Instytucja przekazuje beneficjentowi informację, tak, jest jeden producent, ale jest 9 dystrybutorów w kraju, a każdy z dystrybutorów ma prawo politykę cenową kreować niezależnie, samodzielnie jako odrębny podmiot. Czyli tym sposobem jeden producent nie zwalnia z zasad udzielania zamówień. Z zasad udzielania zamówień może zwolnić wyłącznie jeden, jedyny dystrybutor, jeden podmiot, który jest uprawniony do sprzedania Państwu danego rozwiązania, do dostarczenia danego towaru. Więc bardzo ostrożnie z tymi zwolnieniami. Proszę uważać, żeby przypadkiem nie narazić się przez chęć uniknięcia procedur. Dalej mamy jednego wykonawcę. Pod literą C dostawy, usługi, roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, bo mamy działalność twórczą lub artystyczną. Bardzo rzadko stosowane, nie zdarza się stosowanie tego zapisu, ponieważ musielibyśmy tego wykonawcę działalności twórczej czy artystycznej mieć wpisanego do wniosku. No, krótko mówiąc, jeżeli wpisalibyście Państwo, że będzie koncert i wystąpi Piasek, to nie może przyjechać Kaja. W związku z tym, w tym układzie bardzo rzadko stosowane zwolnienie, musielibyście mieć bardzo dokładne zapisy we wniosku o dofinansowanie, to
To jest raczej niemożliwe w regionalnym programie operacyjnym Warmii i Mazur. Poza tym pilna potrzeba udzielenia zamówienia i przyczyny, których nie można było wcześniej przewidzieć. Proszę Państwa, tu w tej chwili, w czasie pandemii, pojawiły nam się takie możliwości zwolnienia z procedur, z zasady konkurencyjności i z rozeznania, właśnie w kontekście wydatków na rzecz przeciwdziałania pandemii. Ale proszę zwrócić szczególną uwagę, to dotyczy projektów i wydatków służących przeciwdziałaniu pandemii, a nie wszystkich projektów, które są realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego. I nieraz już słyszałem taką plotkę, zadzwonił do mnie kolega, który jest beneficjentem, mówi: słuchaj, podobno nie trzeba stosować zasady konkurencyjności, podobno nie trzeba stosować prawa zamówień publicznych, bo mamy pandemię. Fakt. Pandemia jest przesłanką, która może zwolnić z zasad udzielania zamówień, ale po pierwsze, w prawie zamówień publicznych dokładnie opisał to Urząd Zamówień Publicznych i zaraz to Państwu pokażę, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o zasadę konkurencyjności, to mamy tutaj te przesłanki: pilna potrzeba udzielenia zamówienia, która nie wynika z przyczyn po stronie zamawiającego i nie można tego było przewidzieć, albo znowu pod literą E, konieczność udzielenia zamówienia, natychmiastowe wykonanie zamówienia, no to tutaj również będziemy mieli zwolnienie związane z pandemią, z COVID-em. Później z zasad udzielania zamówień, czyli zasady konkurencyjności i prawa zamówień publicznych też przy okazji, zwolnione są przypadki zamówień uzupełniających lub dodatkowych. Do 3 lat od zamówienia podstawowego te dodatkowe dostawy mogą być wykonane, a dalej idąc w zasady udzielania zamówień, nie mogą one przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego i to znajduje się tu pod literą F i pod literą G. I dalsze przesłanki pod kolejnymi literami w 7. punkcie absolutnie nie są stosowane, nie występują, więc nie będę ich Państwu szczegółowo omawiał. Natomiast chcę Państwu pokazać komunikat w sprawie artykułu 6 ustawy o COVID. To jest informacja, która znajduje się na stronie UZP. Wkleję Państwu link do tej informacji do czata, żebyście w razie potrzeby mogli sobie z tego skorzystać. Dotyczy tylko zamawiających w prawie zamówień publicznych, ale bardzo ważne informacje się tu znajdują, ponieważ ustawa o COVID-zie spowodowała, że do zamówień, których przedmiotem są towary czy usługi związane z przeciwdziałaniem pandemii, nie stosuje się prawa zamówień publicznych, ale nie stosuje się, jeśli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego rozprzestrzeniania się choroby albo ochrona zdrowia publicznego tego wymaga. I tu pod tym linkiem macie Państwo dokładne omówienie tego zagadnienia, chociażby zastosowanie tylko i wyłącznie do zamówień na towary lub usługi, a tylko te, które są niezbędne do przeciwdziałania COVID-owi, czyli nie zwalnia to, nie wyłącza to absolutnie stosowania całej ustawy Prawo zamówień publicznych. Zostawiam Państwu ten link, ponieważ to jest istotna kwestia związana z prawem zamówień publicznych i przy okazji wrzucę Państwu jeszcze drugi link dotyczący zamówień w projektach, też z UZP, zamówień związanych w związku z COVID-em. Wklejam go Państwu do czata od razu, żebyście mogli go sobie skopiować czy ewentualnie korzystać. Natomiast dementuję wszelkie pogłoski, że wyłączono ustawę Prawo zamówień publicznych, bo panuje pandemia. W części faktycznie w zamówieniach na walkę z pandemią tak. Zasadę konkurencyjności, rozeznanie rynku również w zamówieniach na walkę z pandemią tak, ale w pozostałych wypadkach absolutnie nie wyłączono zasad udzielania zamówień. I o tym należy pamiętać. Co dalej, proszę Państwa, z takich najistotniejszych zagadnień dotyczących udzielania zamówień? Mamy już szacowanie,
Mamy już kwestie związane z wyłączeniami, możliwością niestosowania określonych przepisów. Podkreślam tylko jeszcze jedną kwestię. Spełnienie przesłanek, które umożliwiają niestosowanie procedur. Czyli potwierdzenie, że nie wpłynęła żadna oferta, czyli stwierdzenie, że mam działalność twórczą, artystyczną, że mam jednego wykonawcę, że są to osoby, które w projekcie badawczo-rozwojowym były wskazane do realizacji tego zamówienia, musi być sporządzone na piśmie. Tylko w tej sytuacji będzie ta przesłanka uznana przez instytucję. Ja sporo pracuję z kontrolerami, którzy zajmują się waszymi zamówieniami w ramach projektów, czasem zupełnie incognito, reprezentując, wspierając podmioty, które wpakowały się w problemy związane z zamówieniami, czasem zupełnie oficjalnie prowadząc szkolenia dla pracowników instytucji, dla opiekunów, dla osób, które są zaangażowane w realizację waszych projektów. I tym sposobem mogę Państwu powiedzieć o tym, jakie są najczęściej popełniane błędy i jakie najczęściej będą występowały korekty finansowe, czyli kary finansowe za realizację projektów. Ten brak szacowania, czy niewłaściwe szacowanie, które się zdarza, będzie jak najbardziej jedną z takich podstawowych przesłanek, które Państwo będziecie stosowali. Informacje, widzę informacje w czacie dotyczące uchylenia artykułu 6 ustawy dotyczącej COVID-a. I jest takie wyjaśnienie dotyczące stosowania tego uchylenia. Pojawia się taki komunikat na stronach instytucji, on się pojawił tak naprawdę dopiero pod koniec września w prawie zamówień publicznych. Instytucja zarządzająca takie informacje wrzuciła. Ja Państwu prześlę dokładny kształt tego komunikatu, który się pojawia. Natomiast nadal będzie działać wyłączenie stosowania zasady konkurencyjności oczywiście. Nadal będziemy mówić o wyłączeniu ze względu na pilną konieczność udzielania zamówienia, na wyjątkowość, na natychmiastowość tego zdarzenia. W związku z tym wrzucę Państwu informację również bezpośrednio na maila, dostaniecie ten komunikat oficjalny, ponieważ tu każda instytucja postępuje w nieco inny sposób. Będzie trzeba tutaj zapoznać się dokładnie z tym komunikatem. Dostaniecie go po prostu na maila razem z materiałami, bo instytucja taki komunikat wystosowała. Tu dziękuję za zwrócenie uwagi. Panie mi zwróciły uwagę na to, że Regionalny Program Operacyjny takie decyzje, takie działania podjął. Ok, jeżeli chodzi o zwolnienia, to już Państwu powiedziałem. Teraz kwestie związane z samym szacowaniem i procedurami. Jeśli chodzi o szacowanie i temat związany z jednym zamówieniem. Powiedziałem Państwu, w jaki sposób sumować wartość, czy to w projekcie, czy w całej działalności podmiotu. Natomiast zwracam Państwu uwagę na 3 podstawowe przesłanki wynikające z prawa zamówień publicznych, ale stosowane zarówno w prawie zamówień publicznych, jak i w zasadzie konkurencyjności. To przesłanki tożsamości rodzajowej i funkcjonalnej, czyli podobnego przeznaczenia, czyli tego samego kodu ze słownika zamówień, kodu CPV. Przesłanka druga związana z możliwością udzielenia zamówienia w tym samym czasie i tu różnie interpretowana, bo w prawie zamówień publicznych szacowanie w jednym roku, a w zasadzie konkurencyjności szacowanie w całości projektu i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę jako przesłanka
która często będzie decydującą. Tu utrudni nam sprawę podręcznik dotyczący zamówień udzielanych w ramach projektów, bo autorzy tego podręcznika, pracownicy Ministerstwa Rozwoju, zapisali, że należy rozważyć, czy ten wykonawca nie ma ewentualnie podwykonawców. I tym sposobem trochę nam pomieszali szyki, wskazując, że trzeba myśleć, czy dany podmiot w ramach swojej podstawowej działalności nie może korzystać z podmiotów trzecich, które będą wykonywać określone usługi, roboty czy dostawy. Te trzy przesłanki spełnione łącznie będą powodowały, że mamy jedno zamówienie. Absolutnie dzielenie zamówienia w ramach projektu jest niedopuszczalne. Absolutnie niemożliwe jest dzielenie zamówienia po to, żeby zejść poniżej określonych progów wartościowych, czy po to, żeby czas publikacji ogłoszenia informacji był krótszy. Oczywiście macie Państwo prawo udzielenia zamówienia w częściach i to jest bardzo często stosowany przypadek, czyli w ramach jednego postępowania rozdzielenia konkretnych elementów tego zamówienia. I tu chciałbym się zatrzymać na chwilę przy przesłankach dotyczących jednego zamówienia i zamówienia w częściach. Bardzo zachęcam do stosowania zamówienia w częściach jako skutecznego rozwiązania i bardzo przestrzegam przed łączeniem dla odmiany różnych części zamówienia w jedno z zamówień. Miałem okazję ostatnio bronić kilku podmiotów przed korektami finansowymi związanymi właśnie z ograniczaniem konkurencji. Instytucja pośrednicząca w regionalnym programie operacyjnym zarzuciła beneficjentom, że udzielili zamówienia dotyczącego robót budowlanych i zakupu wyposażenia, na przykład gastronomii, jako jednego zamówienia niepodzielonego na części. Czyli, że chcieli znaleźć wykonawców, którzy zrealizowaliby równocześnie roboty budowlane i wyposażenie pomieszczeń. Kontrolerzy zidentyfikowali takie działanie jako nieuprawnione ograniczanie konkurencji, bo przecież moglibyśmy podzielić zamówienie na części, wskazać, że roboty budowlane to część pierwsza, część druga to zakup wyposażenia i tym sposobem tę konkurencję zachować, a tutaj żądamy podmiotu, który będzie w stanie zrealizować zarówno roboty, jak i dostawy. Bardzo proszę zwracać na to uwagę. Podział zamówienia na części jest jak najbardziej sensownym, bardzo uzasadnionym rozwiązaniem, nie powoduje jakoś znacząco więcej pracy przy dokumentacji zamówienia, a pozwala uniknąć zarzutów związanych z ograniczaniem konkurencji i korekt finansowych 25% z możliwością zmniejszenia do 10 lub 5%. Nam się udało w tym zamówieniu zejść z korekty finansowej 25 do 10%, natomiast no niestety nadal była to stosunkowo duża, ponad 100-tysięczna kwota korekty finansowej, z której wybronić się nie dało. Ja powiedziałem wprost podmiotowi, z którym pracowałem, że instytucja ma rację, ponieważ faktycznie ograniczono konkurencję. Przypominam, że w szacowaniu wartość zamówienia podzielonego na części to suma jego części i ewentualne oczywiście zamówienia uzupełniające i dodatkowe. Jeśli chcielibyście Państwo natomiast udzielić zamówienia w mniejszych częściach, rozdzielić zamówienie na dwa postępowania, nie będzie to problemem, jeśli rozdzielicie jedno zamówienie na dwa mniejsze postępowania, ale zachowacie terminy, zachowacie procedury i sposób publikacji odpowiedni dla sumy tych elementów. Czyli jeżeli macie roboty budowlane w lokalizacji A i B, ściśle ze sobą powiązane, które w sumie powodują przekroczenie na przykład progów przetargów unijnych, i chcielibyście zrobić z tego dwa odrębne, mniejsze postępowania, da się to zrobić. Instytucja w systemie wdrażania funduszy europejskich nie będzie miała z tym problemu,
nie nałoży na Państwa korekty, o ile zachowacie procedury, które należałoby stosować dla sumy tego zamówienia, czyli powyżej progu unijnego. To ważna rzecz przy szacowaniu, przy określaniu wartości zamówienia, żeby mieć to cały czas z tyłu głowy. Zamówienia w częściach, tak jak zapisałem na slajdzie, suma części jest wartością zamówienia. Jeśli mówimy o podmiotach prywatnych, tak jak Państwo widzicie, ustalamy wartość zamówienia w odniesieniu do danego konkretnego projektu. I teraz procedury. Zaczynamy od najprostszej, rozeznania rynku. Procedura rozeznania rynku, tak jak powiedziałem na początku, nie jest procedurą wyłonienia wykonawcy. W tej procedurze nie mamy za zadanie wskazać wykonawcy, który będzie realizował zamówienie, a mamy obowiązek udowodnić, że cena, za którą będziemy realizowali zamówienie, jest ceną rynkową. Zwracam uwagę, bo w 2019 roku we wrześniu zmieniły się nam wytyczne kwalifikowalności i teraz zapisy rozeznania rynku mówią o tym, że mam obowiązek przeprowadzić postępowanie, w ramach którego zbiorę oferty, które udowodnią, że ta cena jest rynkowa. Ile tych ofert ma być? Co najmniej dwie. Co najmniej dwie oferty, które będą dotyczyły tego samego przedmiotu zamówienia. I tu znowu bardzo częsty błąd. Zwróćcie proszę uwagę, jak robicie rozeznanie rynku. Wysyłacie zapytanie, albo publikujecie na stronie internetowej, albo dzwonicie do wykonawców, żeby przesłali Wam oferty mailem. Możecie również szukać cenników na stronach internetowych. Zbieracie te wszystkie dane i znajdujecie dwie adekwatne oferty. Najważniejsze jest to, że te oferty muszą dotyczyć tego samego przedmiotu zamówienia. Częsty błąd, mam dwie oferty, ale każda z nich jest na inny przedmiot zamówienia. A to powoduje, że rozeznanie rynku nie jest zrobione, bo wytyczne kwalifikowalności mówią, że mam mieć oferty, a nie ofertę. Celem tej procedury jest zebranie ofert, a nie wyłonienie wykonawcy. Jedna oferta to za mało, tak mówią wytyczne kwalifikowalności, w związku z tym co najmniej dwie. Skąd? Czy z cenników, czy ze stron internetowych, czy z otwartego zapytania procedury związanej z wysyłaniem maili albo publikowaniem na swojej stronie internetowej ogłoszenia, zapytania. Nie ma znaczenia, co najmniej dwie oferty na to samo. Gdzie jest zapisane, że jedna oferta to za mało, pyta pani Gabriela. W rozdziale 6.1 wytycznych kwalifikowalności mamy liczbę mnogą. Zaraz pokażę tekst wytycznych kwalifikowalności, 6.5.1, przepraszam. Zaraz pokażę wytyczne kwalifikowalności. Dokładnie nazywane te oferty są cennikami. W tej chwili Państwa przełączam na treści wytycznych. Świetnie, powinniście już widzieć wytyczne. Proszę spojrzeć. To jest 6.5.1 wytycznych kwalifikowalności. W celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku konieczne jest udokumentowanie analizy cen, cenników wraz z analizowanymi cennikami. Czyli liczba mnoga wskazuje na to, że 1 to za mało, absolutnie nie może być to 1. Rozmawiałem z autorami tych zapisów wytycznych kwalifikowalności i jasno wypowiadają się, że tak, musi być więcej niż jeden cennik, więcej niż jedna cena, jak najbardziej. I teraz pewne kwestie związane z wynikiem takiego rozeznania, z wynikiem takiej analizy. Jeśli wynikiem analizy będzie przekroczenie progu 50 000 złotych netto, to rozeznanie jest nieważne, musimy przeprowadzić postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności. W tym progu, w tych procedurach związanych z rozeznaniem rynku nie ma obowiązku zawierania pisemnej umowy z wykonawcą. Wystarczy faktura, rachunek, inny dokument, który potwierdzi zrealizowanie zamówienia i protokół odbioru, który potwierdzi dostawę czy wykonanie określonego zamówienia.
Czyli nie ma obowiązku zawierania pisemnej umowy. Państwo macie przeanalizować oferty, ceny, cenniki i posiadać je w momencie, kiedy zapyta o nie kontrola. To mogą być zrzuty ekranu ze sklepu internetowego. Zwracam tylko uwagę, że nie może być to wyłącznie zdjęcie i cena, a te cenniki muszą zawierać również opis i to mamy zapisane w 6.5.1 w punkcie 2, że opis przedmiotu zamówienia czy opis samego przedmiotu będziemy musieli w tym cenniku mieć, żeby było wiadomo, że dotyczy tego samego. Najczęściej popełniany błąd: są dwa cenniki, są dwie oferty, ale dotyczą one dwóch różnych przedmiotów. Jeśli dotyczą różnych przedmiotów, a co najgorsze, jeśli nie są zgodne z przedmiotem opisanym w Państwa wniosku o dofinansowanie, to niestety nie będzie można tego zamówienia uznać za prawidłowo zrealizowane. Na jeszcze jedną rzecz bardzo ważną chcę zwrócić Państwu uwagę dotyczącą zamawiania w projektach, to przede wszystkim zgodność z wnioskiem o dofinansowanie, a w przypadku naszych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego to kwestia zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy, który pojawia się we wszystkich wnioskach FRR-u, opisuje czasem mniej lub bardziej dokładnie zakres robót, zakupów, usług, które będą realizowane w Waszych projektach. Niestety bardzo często opisuje to zbyt dokładnie. I tu pojawia się problem dotyczący zamówienia, ponieważ zapisali Państwo, że chcecie zakupić lampę złotą na jednej nodze marki określonej. W związku z tym później w udzielaniu zamówienia będzie się pojawiał problem dotyczący tego, czy wolno mi wymienić nazwę, czy wolno mi określić markę, czy wolno mi się odnieść do znaku towarowego. Ja już zaznaczam, że nie wolno. I pojawiać się będą problemy. Miałem okazję walczyć w imieniu beneficjenta o zmniejszenie korekty, ponieważ zapisał, że zakupi samochód, który będzie miał silnik 1.9 JTD, czyli podał oznakowanie modelu silnika diesla, które jest przypisywane jednemu z producentów. I to spowodowało, że kontrola stwierdziła, że ograniczył znacząco konkurencję, wskazując tak naprawdę jednego producenta konkretnego samochodu. Bardzo zwracam uwagę na to, że Państwo zamawiacie zgodnie ze swoim wnioskiem o dofinansowanie i harmonogramem rzeczowo-finansowym, gdzie jest opis wszystkich działań, które macie zrealizować, gdzie jest opis wszystkich kosztów, i czasem ten opis jest zbyt szczegółowy, żeby móc zrobić z niego dokładne zapytanie. W rozeznaniu rynku nie będzie to stanowiło problemu. Problem pojawi się od zasady konkurencyjności w górę, więc w zasadzie konkurencyjności i w ustawie Prawo zamówień publicznych będzie realny problem związany właśnie z opisem przedmiotu zamówienia. Czyli przeszliśmy przez zagadnienia wstępne. Mamy już zrobione szacowanie, mamy procedurę rozeznania rynku zamkniętą. Podkreślam, nie trzeba tu umowy z wykonawcą. Jeśli Wasze wewnętrzne reguły mówią, że należy taką umowę zawrzeć, to jasne. I mamy godzinę 11, więc dosłownie maksymalnie 5 minut przerwy. Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem, wracamy i będziemy kontynuować. Chcę Państwu w tej części powiedzieć o procedurach związanych z zamówieniami, zasadzie konkurencyjności i prawie zamówień publicznych. Oczywiście o tych ich najważniejszych elementach, które mogą wpłynąć na ewentualne konsekwencje finansowe
związane z realizacją projektu. Będę się opierał o zasadę konkurencyjności, dlatego że zasada została zbudowana na zapisach prawa zamówień publicznych i przez to właśnie zasada konkurencyjności jest takim reprezentatywnym przykładem związanym z procedurami udzielania zamówień. Proszę Państwa, tak. Pierwsza rzecz, zasadę stosuje zarówno podmiot publiczny, jak i prywatny dla zamówień od 50 000 złotych netto w górę. O szacowaniu już Państwu powiedziałem, nie będę powtarzał tego zagadnienia. Wartość tych zamówień, które zostały wyszacowane w ramach projektu i które się pojawiły, jest określana wewnątrz projektu, jest określana na podstawie wniosku o dofinansowanie i na podstawie ewentualnego szacowania, które przeprowadził beneficjent, jeśli mówimy o zasadzie konkurencyjności. Natomiast w podmiocie publicznym o szacowaniu powiedziałem już wszystko. I teraz sama procedura, co Państwo musicie o procedurze wiedzieć, jakie informacje musicie mieć, żeby zasadę konkurencyjności czy PZP realizować. Najważniejszym elementem zapytań, najważniejszym elementem tych procedur jest opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu, który zostanie sporządzony przez zamawiającego i będzie wskazywał, co będziemy mieli do zrealizowania, jaki przedmiot zamówienia dokładnie mamy do wykonania w tej chwili. I teraz, jeśli mówimy o opisie przedmiotu zamówienia, to dokładnie jest on opisany w wytycznych kwalifikowalności wydatków. Ten temat reguluje również ustawa Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze jest to, że opis przedmiotu zamówienia nie będzie mógł zawierać nazw własnych, nie będzie mógł zawierać marek, nie będzie mógł zawierać konkretnych nazw handlowych i to znajduje odzwierciedlenie chociażby w korektach finansowych za zastosowanie nazwy Kostka Bauma, za zastosowanie nazwy Polbruk. Takie przypadki pojawiały się niejednokrotnie w zamówieniach, w projektach. Takie przypadki nieraz kończyły się korektą finansową uzasadnioną, bo Polbruk czy inna nazwa własna nie może zostać tu zastosowana. Proszę bardzo uważać w przedmiocie zamówienia, żeby nie ograniczyć konkurencji właśnie samym opisem. Żeby nie umieszczać informacji w zamówieniu o tym, że chcecie Państwo kupić piec gastronomiczny 6-półkowy, a odległość między półkami w tym piecu to 7 cm. To jest kolejny przypadek korekty finansowej, która miała miejsce w naszym województwie, która została potwierdzona już i środki zostały zwrócone. Zbyt precyzyjne opisy i używanie nazw własnych jest niedopuszczalne, przy czym można je stosować tylko i wyłącznie w sytuacji, w której nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia inaczej niż nazwą. Ale to są skrajnie rzadkie przypadki. Nie jestem w stanie przywołać Państwu jakichś sensownych, uzasadnionych przypadków, które nie spowodowałyby wątpliwości kontrolerów, które nie spowodowałyby, że kontroler zastanawia się chociażby nad korektą finansową, przy czym wszystkie przypadki użycia nazw własnych, z którymi się spotkałem póki co, skończyły się korektami finansowymi, z których podmiotów się nie dało wyciągnąć. Bardzo ważny element, widzę, że tu już ktoś zabiera głos w sprawie nazw własnych, będę w takim razie trzymał rękę na pulsie, natomiast bardzo ważny element zamówień to również zakaz powiązań. Zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, który jest bardzo dokładnie opisany i określony w procedurze zasady konkurencyjności.
Zakaz powiązań w zasadzie konkurencyjności będzie dotyczyć zarówno podmiotów publicznych i prywatnych, tyle że podmiot prywatny będzie musiał udowodnić, że nie jest powiązany z wykonawcami, a jego ludzie, którzy wyłaniają wykonawcę, również nie mają żadnego powiązania i wykonawcy będą musieli udowodnić, że nie są powiązani z zamawiającym. W przypadku podmiotów publicznych te podmioty udowadniają tylko w postaci oświadczenia, że osoby wyłaniające wykonawcę, biorące udział w ocenie ofert i wyłonieniu wykonawcy nie są powiązane z samym wykonawcą. To są oświadczenia i tu proszę pamiętać o tym, żeby te oświadczenia w podmiocie prywatnym, gdzie stosujemy zasadę konkurencyjności, były złożone w dwie strony. Wykonawcy, że nie są powiązani, a komisja czy osoby, które uczestniczą w rozstrzyganiu postępowania, że nie są powiązane z wykonawcami. W podmiocie publicznym tylko w jedną stronę, tylko komisja. Czy można znaleźć przykłady na stronie internetowej, za co były nałożone korekty finansowe? Tak, ja pokażę Państwu za parę chwil taryfikator korekt i omówię, jak te korekty najczęściej wyglądają. Mając tak ograniczony czas, nie jestem w stanie Państwu powiedzieć o całych procedurach, tylko właśnie o najważniejszych elementach zamówień i problemach w projektach, które są z tym związane. Będę pokazywał za chwilę taryfikator korekt i pokażę Państwu, za co te kary najczęściej występują. Za brak oświadczeń w sprawie powiązań, korekta finansowa, jaka może się zdarzyć, to 25% wartości zamówienia z opcją zmniejszenia do 10 lub 5%. Natomiast za zawarcie umowy z podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo, korekta finansowa może wystąpić tylko w jednej wartości 100%. I tu bardzo trzeba uważać na ten zakaz powiązań w zamówieniach, bo sankcje finansowe są straszne. Tu w prezentacji macie Państwo te informacje. Prezentacja trafi do Was drogą elektroniczną na adresy mailowe. Na tym slajdzie widzicie Państwo również ten zakres powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy beneficjentem a wykonawcami. I ten zakres dotyczy zarówno powiązań beneficjenta z wykonawcą, jak i wykonawcy z beneficjentem. Tak naprawdę zapisany w wytycznych zakaz powiązań można skopiować do oświadczeń i tymi oświadczeniami się swobodnie posługiwać. Idziemy, proszę Państwa, dalej w kwestie dotyczące tych korekt finansowych zgodnie z informacją, którą Państwu przed chwilą przekazałem. Korekty finansowe, które nakładane są na zamówienia, mają swój taryfikator. Taryfikator jest określony przez rozporządzenie ministra i bardzo łatwy do znalezienia. Ja w tej chwili Państwu ten taryfikator odnajdę w internecie i wkleję link do rozporządzenia, które dotyczy właśnie obniżenia wartości korekt finansowych. Tych rozporządzeń było kilka. Mamy najnowsze rozporządzenie, które wyszło w roku 2020, dotyczące właśnie obniżania korekt finansowych, obniżania zasad stosowania tych korekt finansowych, tylko ten tekst ma to do siebie, że jest ułożony pionowo i trzeba go będzie Państwu pokazać we właściwej formie. Czyli mamy nowe rozporządzenie, udostępniam teraz Państwu ekran i będziecie Państwo widzieli dokładnie, jak wygląda taryfikator korekt. Pojawiło się pytanie, więc za chwilę wkleiłem link, odpowiem na pytania i zaraz udostępnię Państwu ekran. Czy oświadczenie beneficjenta, wykonawcy o braku powiązań muszą powstać na etapie postępowań, czy mogą być przedstawione w trakcie kontroli? Chodzi o datę tego oświadczenia. Oświadczenia są elementem ofert wykonawców. Jeśli wykonawcy są zobowiązani do złożenia takich oświadczeń, czyli mówimy o relacji zamawiający prywatny
i jego wykonawcy w tym układzie mają być elementami ofert. Nie można tych oświadczeń składać później. Natomiast ratunkowo, jeśli nie złożono tych oświadczeń w trakcie postępowania, żeby udowodnić, że wykonawca, którego wybrano, nie jest powiązany, wtedy ratunkowo używa się tego oświadczenia później wystawionego, żeby nie było korekty finansowej w wysokości 100%, tylko ewentualnie, żeby zejść z tej korekty na 10, 5, no albo 25%. Pani Bożena pyta, czy gmina może udzielić zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności spółce komunalnej, w której ma 100% udziału? Nie bardzo. Musiałaby uzyskać zgodę instytucji, z którą podpisała umowę o dofinansowanie, na zastosowanie takiego wyłączenia i udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu, a nie spodziewam się, żeby taką zgodę uzyskała. Pokazuję Państwu w takim razie taryfikator korekt. Mam już ten taryfikator w najnowszym wydaniu otwarty i przechodzę do przedstawienia ekranu. Mamy rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2020 w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych. Wystarczy rozporządzenie w sprawie warunków obniżania korekt jako nazwa, której będziecie Państwo wyszukiwać chociażby w Google i tym sposobem znajdziecie taryfikator. Cóż się tu znajduje? Znajdują się tu nieprawidłowości indywidualne, czyli błędy beneficjentów podzielone na kategorie: rodzaj, przepis, prawo krajowe, prawo unijne, opis nieprawidłowości i stawka procentowa potencjalnej korekty. Takie informacje Państwo tutaj w taryfikatorze znajdziecie. Nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu albo nieuzasadnione bezpośrednie udzielenie zamówienia. Mamy tutaj całą serię podstaw dotyczących prawa zamówień publicznych i rozporządzeń europejskich, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady. Mamy tu całą serię podstaw prawnych dotyczących tych zamówień. I mamy opis nieprawidłowości, który teraz Państwo widzicie. Ogłoszenie nie zostało opublikowane zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w Biuletynie Zamówień albo w bazie konkurencyjności, kiedy jest to wymagane. Brak publikacji obarczony jest jedną, jedyną korektą wartości 100%. Jeśli mówimy o bezpośrednim udzielaniu zamówień czy procedur negocjacyjnych bez publikacji ogłoszenia, tak samo, jeśli nie spełniono kryteriów. Jeśli opublikowano w ogóle, ale przy pomocy innych nieadekwatnych środków, to korekta finansowa, która tutaj ląduje, to korekta 25% bez możliwości zmniejszania. Jeśli sztucznie podzielono zamówienia po to, żeby zejść poniżej progów, poniżej procedur, wartość jest niższa niż progi w odpowiednich przepisach, korekta 100% będzie występowała w zamówieniu, jeżeli faktycznie naruszono przepisy dotyczące publikacji. Jeżeli znowu opublikowano, ale za pomocą innych środków, to korekta 25%. Jeśli podział zamówienia na części nie nastąpił, czyli na przykład powinienem podzielić, żeby dopuścić więcej wykonawców, żeby nie było konfliktu pomiędzy z wykonawcą robót budowlanych i dostawy mebli, czyli żeby odrębne podmioty mogły to wygrać. W tej sytuacji korekta wpisana w taryfikator to 5%. Czyli jeśli nie podzielono na części, a powinno się podzielić, w takim układzie korekta to 5%. Podstawy tych korekt są dużo bardziej konkretne w prawie zamówień publicznych niż w zasadzie konkurencyjności. Zasada konkurencyjności określa pewne ramy, ale nie daje bardzo szczegółowych uzasadnień, dlaczego ten, a nie inny próg korekty. Później nieprzestrzeganie terminów skracania ofert. Jeśli termin jest krótszy niż 5 dni,
w zasadzie nie dłuższy niż 5 dni, albo skrócono go o co najmniej 85%, należy się korekta 100. Jeżeli skrócono o co najmniej 50% i nie więcej niż 85%, należy się korekta 25%. Jeśli co najmniej 30% skrócono, należy się korekta 10%, albo jeśli wprowadzono istotne zmiany w zamówieniu i nie przedłużono terminu składania ofert. Jak widzicie Państwo, tu w terminach jest bardzo dużo błędów. Po pierwsze dlatego, że o ile zamawiający w prawie zamówień publicznych liczyć te terminy potrafią już od dawna, o tyle zamawiający stosujący zasadę konkurencyjności nie wiedzą od kiedy, a to od dnia następującego po publikacji zaczynamy liczyć termin, nie wiedzą, że nie wolno zbierać ofert w soboty, w dzień wolny od pracy, w święto i nie uwzględniają w wartości zamówienia, od której zależy termin publikacji, zamówień uzupełniających i dodatkowych, mimo że zapisali, że dopuszczają te zamówienia. Tym sposobem pakują się w kłopoty związane właśnie ze skracaniem terminów zamówienia. Ponieważ zamówienie na usługi i dostawy warte 209 tysięcy euro publikuje się na bazie konkurencyjności na 7 dni co najmniej, a zamówienie 212 tysięcy euro publikuje się na dni 30. To jest ta zasadnicza różnica. W robotach budowlanych będzie trochę łatwiej, ponieważ próg dotyczący terminu publikacji 30 dni to ponad 5 milionów euro szacunkowej wartości zamówienia. Idąc dalej przez taryfikator i opowiadając Państwu o tym, jakich błędów należy się wystrzec. Niezapewnienie oferentom czasu na uzyskanie dokumentacji zamówienia, czy szczegółów, opisów dokumentacji projektów budowlanych. Jeśli nie publikujecie takich dokumentów od razu, to ten termin powinien być, jeśli nie publikujecie ich od razu, to termin powinien wystarczyć wykonawcy, żeby dokładnie się zapoznać z dokumentacją i tę dokumentację móc ocenić i na tej podstawie sporządzić ofertę. To oznacza, że czas na uzyskanie tej dokumentacji najlepiej, gdyby ten termin przekraczał 5 dni, to pierwszy warunek, ale najlepiej, gdyby ten czas wynosił dokładnie tyle, ile trwa postępowanie. To zapewni Państwu brak jakiejkolwiek korekty. Więc ja sugeruję, żeby czas na uzyskanie dokumentacji to był cały czas trwania postępowania, a jeszcze lepiej, żebyście Państwo dokumentacje na przykład techniczne publikowali pod linkiem z możliwością ściągnięcia. A w tym momencie za ograniczenie konkurencji będzie uznawane bezwzględnie na przykład wskazanie, że dokumentacja dostępna jest w biurze zamawiającego, kiedy zgłosi się do Was podmiot ze Śląska i będzie chciał tę dokumentację pozyskać, zaproszenie go do biura, zwłaszcza teraz w czasie pandemii, absolutnie będzie ograniczeniem konkurencji i wyląduje w taryfikatorze korekt. Kwestia tego tylko, z jakim tytułem do korekty. Niepublikowanie informacji o przedłużeniu terminu składania ofert, czy brak przedłużenia terminu, to również korekty w wysokości 5 lub 10%. Procedura z negocjacjami czy dialog konkurencyjny stosowane to już prawo zamówień publicznych tylko, stosowane w nieuprawniony sposób to również korekty 25 lub 10%. Jeśli chodzi o procedury zamówień elektronicznych i nieprzestrzeganie tych procedur, również 10 i 25%. Następnie kryteria czy warunki. Nieopublikowanie kryteriów lub warunków, a korekta, którą można
objąć podmiot 25% z opcją zmniejszenia, czyli będziemy mieli skalę naruszenia, która będzie determinowała wartość korekty finansowej. Przejrzyjcie sobie Państwo ten taryfikator, myślę. Nie będę go czytał w całości. Powiem jeszcze o takich najważniejszych problemach, które są obarczone korektą i które występują w taryfikatorze, na przykład nieprecyzyjna definicja przedmiotu zamówienia, to bardzo często występująca korekta, na przykład kwestie dotyczące kryteriów, które ograniczają konkurencję, czyli kryteria wybiegające znacząco poza takie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podnoszenie warunków udziału w postępowaniu powyżej jakichkolwiek racjonalnych progów po to, żeby konkurencję ograniczyć, to bezwzględnie karane korektami zwykle 25% naruszenia, ale czasem zdarzają się również błędy dotyczące niewłaściwego sposobu wyliczenia wartości kryteriów, sposobu przyznawania punktów za kryteria, czyli takie błahostki, które zostały niestety błędy, które zostały popełnione na etapie konstruowania dokumentacji i za te błędy dokumentacyjne również grozi korekta 25% z opcją zmniejszenia. Jeśli dokumentacja jest prawidłowo skonstruowana, to mamy połowę sukcesu, ponieważ drugą połową sukcesu jest ocena tej oferty zgodnie z założeniami. I często podmioty związane z zamówieniami, udzielające zamówień, będą popełniać zupełnie proste błędy w ocenie. Nie przyznają punktów zgodnie z własnymi kryteriami, które same napisały. Nie weryfikują dokumentów, które podmiot miał przedstawić. Wybierają podmiot, wykonawcę, pomimo że nie pokazał referencji, których się od niego wymagało. Czyli drugim etapem będzie ta ocena, która spowoduje niestety, że pojawią się korekty wtórne. Kontrola tych zamówień będzie następowała dopiero na etapie po podpisaniu umowy z wykonawcą, czyli po zaciągnięciu zobowiązania. Bardzo często kontrola będzie trwała wiele miesięcy, dlatego że jest realizowana przez odrębny podmiot, przez odrębną jednostkę w instytucji, która ma bardzo dużo zamówień do sprawdzenia i Państwo możecie być po zrealizowaniu zamówienia, kiedy instytucja podważy zapisy postępowania. Tu trzeba bardzo zwracać na to uwagę. Pani Iwona jeszcze opublikowała, wrzuciła pytanie, czy możemy przesłać link do dokumentacji technicznej dopiero po podpisaniu klauzuli poufności? Tak, naturalnie. Wytyczne kwalifikowalności w części 6.5.2 chronią tym sposobem tajemnice zamawiających i opis przedmiotu, dokumentacja, dokładna, precyzyjna dokumentacja zostaje przekazana wykonawcy dopiero po podpisaniu klauzuli poufności. I to jest rozwiązanie w porządku, to jest rozwiązanie bezpieczne, nie ograniczające konkurencji, ale możliwość złożenia takiej klauzuli poufności musi być dostępna od samego początku postępowania. Również w zakresie prac budowlanych? Tak. Jeśli stanowi to tajemnicę zamawiającego, jeżeli są jakieś przesłanki, żeby te informacje nie były jawne, nie były przedstawione, można w ten sposób to załatwić. Szukam w tej chwili w treści wytycznych kwalifikowalności zapisów, które pozwalają na takie rozwiązanie i to jest 6.5.2 punkt 6. Pani Iwono, 6.5.2 punkt 6, mamy konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i możliwość ograniczenia opisu przedmiotu. Wymagane jest przedstawienie wykonawcy, który się zobowiązał do zachowania poufności. Czyli po przekazaniu oświadczenia jak najbardziej, również w robotach budowlanych, jeśli będziemy mieli tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli taka tajemnica wystąpi. I tu wskazuję, że będzie to chronić ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji.
Czyli w przypadku podmiotu publicznego jako zamawiającego, jego działania stanowią informację publiczną. I z tego powodu raczej takiego ograniczania bym nie dopuścił. W przypadku podmiotów prywatnych, gdzie mamy tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji, wtedy jak najbardziej może to wystąpić. Proszę Państwa, wracamy do prezentacji i w prezentacji chcę powiedzieć o tych najważniejszych elementach dokumentacji, o elementach zapytania, które będą wpływały na poprawność postępowania. Pierwsza rzecz to opis przedmiotu zamówienia, który nie może zawierać nazw własnych, ale jak najbardziej musi być precyzyjny i dokładny. Proszę unikać konkretnych parametrów w metrach, centymetrach w sprzęcie, bo to będzie wskazywać konkretny model. Kontrolerzy równie sprawnie co Państwo posługują się wyszukiwarkami internetowymi i znam takich kontrolerów w województwie, którzy opis przedmiotu zamówienia wrzucają do Google'a i patrzą, czy nie jest to dokładnie konkretny sprzęt. Proszę pozostawiać marginesy, zwłaszcza w zakupach sprzętowych. Marginesy dotyczące parametrów, mocy. Możecie dokładnie opisać funkcje, których wymagacie, oczywiście, ale nie ograniczać konkurencji, bo być może takie urządzenia do chociażby przetwarzania owoców leśnych, które będę zamawiał, to jeden z projektów, z którymi współpracuję, mogą być dostarczone przez innego wykonawcę. Inny wykonawca dostarczy sprzęt równie dobry, a tańszy, spełni określone kryteria. Warunki udziału w postępowaniu to taka część dokumentacji, w której Państwo określacie, jakie wymagania musi spełnić wykonawca, żeby jego oferta w ogóle podlegała ocenie. Jeśli wykonawca spełni te warunki, to oferta będzie oceniana. Można te warunki ograniczyć do bezwzględnego minimum, czyli chociażby zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, ale ja sugeruję formułować te warunki trochę szersze. One nie mogą przekroczyć tych niezbędnych do wykonania zamówienia, czyli posiadanie ubezpieczenia na 5 milionów, jeśli wartość zamówienia to 20 000, no 200 powiedzmy tysięcy, to nie jest absolutnie warunek, który jest adekwatny do przedmiotu zamówienia. Posiadanie określonej koparki, jeśli nie będzie trzeba jej używać w przedmiocie zamówienia, absolutnie nie jest uzasadnione. Posiadanie kadry, która będzie dostępna, powiedzmy 5 osób dostępnych w tym samym terminie, w tym samym czasie na potrzeby prowadzenia szkoleń, jeśli w jednym dniu odbywa się jedno szkolenie, też jest niezasadne. Proszę uważać, żeby nie przesadzić z warunkami. Warunki służą nam do wycięcia wykonawców, którzy nie mają doświadczenia, którzy nie mogą nam zapewnić odpowiedniej jakości usług, ale nie do wykazania, wskazania jednego wykonawcy, z którym chcemy pracować. Pojawiło się pytanie, jeżeli zostały parametry wskazane w rozeznaniu rynku do 20 000, to czy również będzie nałożona korekta? Nie. Pani Agnieszko, powiedziałem, że parametry i nazwy własne będą nas interesowały, zakaz ich używania, będą nas interesowały od 50 000 netto w górę, czyli od zasady konkurencyjności. I teraz tak, mamy opis przedmiotu, warunki i teraz kryteria. Kryteria będą nam różnicować oferty, będą ustawiać oferty w pewnej kolejności. Cena może być jedynym kryterium, jak w prawie zamówień publicznych, jak najbardziej, ale nie można ograniczać absolutnie tych kryteriów wyłącznie do ceny. Dopuszcza się stosowanie kryteriów pozacenowych. Jak najbardziej kryteria pozacenowe dotyczące okresu gwarancji, dotyczące tempa wykonania, dostarczenia przedmiotu zamówienia, kryteria związane z kadrą, która jest skierowana do realizacji zamówienia, jak najbardziej będą się pojawiały
w postępowaniach i instytucje zachęcają do tego. Przykłady kryteriów pozacenowych znajdziecie Państwo w podręczniku zamówienia udzielane w ramach projektów. Zachęcam do kryteriów pozacenowych, chociaż jeśli Państwo obwarowaliście zamówienie warunkami udziału, to cena może być jedynym kryterium. Jeśli warunkami udziału określiliście minimalne wymagania, które Was będą satysfakcjonować, to jak najbardziej cena jedynym kryterium może być. Pani Magdalena pyta, jak opisać w przedmiocie zamówienia lampy do restauracji, jeżeli chodzi nam o konkretną stylistykę, czy możemy dołączyć przykładowe szkice, rysunki. Tak, jak najbardziej. Możemy pokazać stylistykę, możemy wymagać od wykonawcy przedstawienia projektów, zdjęć, wizualizacji takich modeli, żeby udowodnić zgodność z naszą pożądaną stylistyką. Jasne, że w restauracji mamy pewną kolorystykę, mamy pewien wystrój i chcemy utrzymać zgodność z naszym pomysłem. Kryteria. Byłem przy kryteriach. Cena nie musi być jedynym kryterium. Dopuszczamy kryteria pozacenowe i zachęcam do tych kryteriów. Uwaga, proszę Państwa, ogromna. Bądźcie teraz mocno skupieni, bo część z Państwa w swoich zamówieniach w swoich wnioskach wpisała, że będziecie stosować klauzule społeczne w zamówieniach. Instytucje organizujące konkursy niejednokrotnie dawały za to dodatkowe punkty. I teraz niezastosowanie tej klauzuli społecznej może się wiązać z korektą finansową. Może się wiązać z problemami związanymi z tym, że nie realizujecie projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. I tu uważnie czytajcie swoje wnioski. Czytajcie zapisy studium wykonalności, ponieważ tam takie deklaracje się zdarzają. Ostatnio robiłem zamówienie na remont dachu, gdzie musiałem uwzględnić klauzulę społeczną. I tę klauzulę uwzględniłem w kryteriach oceny. Wskazałem, że ze 100 punktów, które podmiot może uzyskać, 1 punkt dostanie za spełnienie klauzuli społecznej, więc na przykład zatrudnienie osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej do tego remontu dachu. Klauzula spełniona, 1 punkt przyznany, wymóg jest zrealizowany. Oczywiście waga tego kryterium może być inna, natomiast odradzam umieszczanie klauzul społecznych w warunkach udziału, bo to może być ograniczenie konkurencji. Następnie elementem postępowania są informacje o punktach, które przyznajecie za spełnienie określonych kryteriów, sposobie ich przyznawania i podstawie, na której będziecie przyznawać punkty. Proszę bardzo uważać na sposób przyznawania punktów. Czy to na podstawie oświadczenia, i tu jestem daleki od stosowania wszędzie oświadczeń, bo papier jest cierpliwy i oświadczyć można bardzo wiele, czy na podstawie referencji, których Państwo możecie żądać, innego rodzaju dokumentów. Ten sposób przyznawania punktów będzie później weryfikowany w kontroli. Czy oferty otrzymały punkty zgodnie z kryteriami i sposobem przyznawania punktów, który Państwo w postępowaniu opisali. Czyli tak naprawdę kontroli, oprócz samej konstrukcji postępowania, podlega również sposób jego przeprowadzenia i zgodność przeprowadzenia postępowania z samą treścią dokumentacji. Następnie termin składania ofert. Uwaga na kwestie związane z terminami publikacji. W zasadzie konkurencyjności 7 dni usługi i dostawy, 14 dni roboty budowlane, a usługi i dostawy powyżej 211 000 euro na 30 dni i roboty budowlane powyżej 5 225 000 euro na 30 dni. I to są terminy z zasady konkurencyjności. Bardzo proszę ich przestrzegać, bardzo proszę ich pilnować, bo w prawie zamówień publicznych takich problemów z terminami nie ma, a w zasadzie konkurencyjności nie wolno zbierać ofert w sobotę ani dzień wolny od pracy.
I to jest jeden z takich powodów korekt, zwykle 5% czy nawet 2%, ale jednak bardzo bolesnych. Czy kryterium 100% cena może być w zasadzie konkurencyjności jedynym kryterium? Tak, dopuszcza się kryterium cenowe jako jedyne w zasadzie konkurencyjności. Pani Urszula pytała, czy termin liczy się w dniach kalendarzowych czy roboczych. Jeśli nie zapisano, że robocze, to w kalendarzowych, a w wytycznych nie zapisano, czyli liczy się ten termin w dniach kalendarzowych od dnia następującego po publikacji. Zwracajcie proszę ogromną uwagę na to, że ostatni dzień kalendarzowy, powiedzmy 7, mija o 23:59. Czyli 7 pełnych dni. Jeśli publikuję w poniedziałek, a to wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, tak, 7 dniem jest poniedziałek, ale do końca dnia. Zasada konkurencyjności dopuszcza składanie ofert drogą papierową, elektroniczną i składanie ofert przez bazę konkurencyjności. Nowa baza konkurencyjności funkcjonuje od sierpnia 2020 roku, jest zupełnie inna niż poprzednia i się trzeba do niej przyzwyczaić. W związku z tym te terminy 7, 14, 30-dniowe sugeruję ustawiać albo do 23:59, nawet jeśli zbieracie tylko oferty papierowe, albo 8, 9 czy 10 dnia, czyli dzień, 2, 3 czy kilkanaście nawet dni później niż ten minimalny wymagany termin. Bardzo sugeruję tego pilnować. Następnie zamówienie ma zawierać termin realizacji umowy. Termin realizacji umowy wskazany w postępowaniu, mówiłem już na początku, sugeruję, żeby to był termin względny, czyli na przykład 3 miesiące od podpisania umowy, a nie termin bezwzględny, czyli na przykład 17 października. Pojawia się pytanie, czy zapytania ofertowe mogą być wysyłane tylko mailowo. Jeśli mówimy o progu rozeznania rynku, czyli do 50 000 netto, tak jak najbardziej. Jeśli mówimy o zasadzie konkurencyjności, to mam obowiązek opublikowania na bazie konkurencyjności i oferty mogę zbierać w dowolny sposób. Przez bazę, papierowo lub elektronicznie. Ja w większości wypadków zbieram mailem. Czy można prosić o wysłanie ofert tylko w formie elektronicznej na wspólny mail? Tak. Czy muszę przyjąć ofertę, która wpłynęła w bazie konkurencyjności, nawet jeśli jest wpisane, że tylko na maila? Pani Iwono, to nie jest uregulowane, ale skoro zapytanie mówiło, że zbieramy oferty tylko na maila, to oferta, która wpłynie na mail, jest uznawana za złożoną zgodnie z procedurą. Czy na nowej bazie konkurencyjności mam obowiązek oprócz publikacji rozstrzygnięć zamieścić skany ofert? Instrukcja do nowej bazy nie mówi o tym, w jaki sposób wgrywamy oferty, ale mówi o tym, że oferty wgrywamy. Co do zasady tak. Przy czym pojawia się problem z danymi osobowymi w tych ofertach, ponieważ te dane nie powinny być publikowane. Ten temat jeszcze nie jest do końca uregulowany. Proszę Państwa, dokończę jeszcze konstrukcję postępowania, bo Państwo już zaczynacie pytania. Informacja o zakazie powiązań osobowych lub kapitałowych ma być w zapytaniu. I ewentualny wzór oświadczenia, jeśli takie oświadczenie trzeba złożyć, również ma być w dokumentacji postępowania. Poza tym, jeśli przewidujemy dopuszczenie zmian umowy, to zakres zmian umowy ma być zapisany w zapytaniu, ale nie musimy publikować wzoru umowy. To specyficzne rozwiązanie, które może śmieszyć specjalistów z zakresu prawa zamówień publicznych. Jeśli dopuszczamy składanie ofert częściowych lub wariantowych, również w zapytaniu musimy zapisać, że dopuszczamy takie rozwiązanie.
Jak przedstawić oferty wariantowe, jak przedstawić oferty częściowe, to również ma być w zapytaniu. Ewentualne zamówienia uzupełniające czy dodatkowe również będę musiał umieścić w takim zapytaniu. Pytanie od pani Bożeny. Czy kiedy zapytanie kieruję do konkretnych wykonawców, a otrzymuję ofertę od wykonawcy, do którego nie skierowałam, powinnam tę ofertę brać pod uwagę, czy też mogę ją odrzucić, czy uznać, że nie otrzymałam? Pani Bożeno, jeśli to jest rozeznanie rynku, to wystarczy, że ma Pani dwie oferty. Może Pani tę ofertę wykluczyć. Jeśli natomiast jest to informacja o tym, że na bazie konkurencyjności opublikowałem postępowanie, no to każdy może złożyć ofertę i wszystkie oferty wówczas trzeba uznać. Mieliśmy pytanie pani Agnieszki, czy jeżeli ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i wpłynęła jedna oferta, to czy można podpisać umowę, czy muszą wpłynąć dwie oferty? Jeśli mówimy o rozeznaniu rynku, pani Agnieszko, to oferty mają być dwie, i ja zawieram wtedy umowę z wykonawcą, zlecam wykonanie pracy. Jeśli mówimy o zasadzie konkurencyjności, jedna oferta, która wpłynęła na bazę konkurencyjności, czy po prostu w postępowaniu, jest wystarczającą, jeśli jest kompletna i ważna. Czy szacowanie wartości zamówienia może się opierać o oferty w wersji papierowej czy elektronicznej? Może się opierać o wersję elektroniczną, może o papierową. Nie ma to znaczenia. Proszę Państwa, jeśli chodzi o konstrukcję zapytania, jeszcze istotne kwestie. W prezentacji znajdziecie te wymagania dokładnie opisane, związane z każdym z elementów, ale chcę jeszcze pokazać te najważniejsze. Na przykład opis przedmiotu zamówienia i kod ze słownika zamówień CPV. Za nieprawidłowe kody również obowiązują korekty finansowe. Najistotniejsze jest to, że za brak kodu obowiązują korekty, a w przypadku zasady konkurencyjności i PZP. Warunki omówiłem, kryteria omówiłem. Zwracam uwagę, że każde kryterium ma się odnosić do przedmiotu zamówienia. Czyli nie ma fizycznej możliwości, żeby takie kryteria, które zostały stworzone, odnosiły się absolutnie do jakiegoś innego zakresu zamówienia, żeby dotyczyły kadry, która nie będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, czy sprzętu, który nie jest do niego potrzebny. Na te pytania, które się teraz pojawiają, odpowiem Państwu za chwilę, tylko dokończę tę część wykładową związaną z zamówieniami. Opowiadałem Państwu o konstrukcji zamówienia, opowiadałem o podziale na części, zakazach związanych z podziałem i ograniczaniem tym sposobem procedur, czy ograniczeniem konkurencji. Przypominam, że podmiot będący zamawiającym w rozumieniu prawa zamówień publicznych ma kilka dodatkowych obowiązków, na przykład sporządzenie planu zamówień, na przykład określona konstrukcja samego postępowania, jego elementy, sposób publikacji takiego zamówienia. Takie wymagania mamy opisane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zresztą czekamy na nową wersję. Wiele jest różnych głosów w sprawie projektów nowej ustawy. Więc odniosłem się tutaj w prezentacji do tych elementów i orzecznictwa. Opisałem również Państwu terminy dotyczące publikacji, żebyście mogli z tego skorzystać. Chcę powiedzieć jeszcze o dwóch elementach procedur. Po pierwsze, zmiany zapytania. Niemal zawsze zmiana zapytania, która się pojawia, będzie powodowała konieczność przedłużenia postępowania. Jeśli to będzie istotna zmiana zapytania, to w takim układzie nie ma wyjścia, musimy opublikować, musimy zapisać, że nastąpiła zmiana
tego przedmiotu zamówienia. I teraz, jeśli będziemy mieli przedmiot zapytania, jeżeli będziemy mieli zamówienie realizowane w ramach danego projektu, musimy pozwolić naszym oferentom na złożenie ofert we wskazanym terminie. W terminie, który pozwala na uzupełnienie, zmodyfikowanie, na zmiany swoich cen, na zmiany swoich deklaracji w zakresie spełniania kryteriów. Tu bezwzględnie trzeba umożliwić dokonywanie takich modyfikacji. I teraz, jeśli chodzi o procedurę rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie wiąże się z protokołem. Nie zapominajcie Państwo, proszę, skonstruować dokładnie, zgodnie z wymaganiami czy to ustawy, czy wytycznych protokołu, opublikować go. Baza konkurencyjności wymaga publikacji wyniku i protokołu na samej bazie i ta nowa baza konkurencyjności wręcz to wymusza na zamawiającym, ponieważ nieprawidłowości w zakresie rozstrzygnięcia również będą karane korektami finansowymi, również będą związane z koniecznością poniesienia konsekwencji finansowych takich błędów. Umowa pisemna, konieczność zawarcia umowy pisemnej z wykonawcą wynikać będzie z zapisów zasady konkurencyjności czy z zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych i zasada i PZP dopuszczają już zawieranie umów elektronicznych, które będą bezpośrednio podpisywane podpisem kwalifikowanym. Nie będą wymagały wersji papierowej. To jest pewna nowość, bardzo rzadko stosowana w zasadzie konkurencyjności. W PZP od czasu do czasu się zdarzy. I dwa słowa o tych nieprawidłowościach, które się pojawiają i karach, żebyście Państwo wiedzieli, jak to działa i w jaki sposób prowadzone są kontrole. Kontrola będzie interesowała się samym ogłoszeniem, publikacją, jego konstrukcją oraz zamieszczeniem w odpowiednim publikatorze, a także protokołem i rozstrzygnięciem tego postępowania. W tym układzie kontrola będzie w większości wypadków następowała długo po podpisaniu umowy z wykonawcą. Powiedziałem już dlaczego, ponieważ kontrolerów jest niezbyt wielu, postępowań do sprawdzenia jest bardzo dużo i w ten sposób niestety nie będą zdążać z kontrolą, na przykład od podpisania umowy do zakończenia realizacji danego zamówienia. W związku z tym nie dopuszcza się żadnych błędów w postępowaniu, bo nie da się ich już odwrócić. Postępowania trzeba konstruować bardzo uważnie i dokumentację trzeba konstruować bardzo uważnie. Taki protokół, który będzie podlegać kontroli będzie cała dokumentacja, ale protokół jako efekt pracy i realizacji zamówienia będzie najważniejszy dla całego zamówienia. Taryfikator, o którym Państwu powiedziałem, jest dostępny, link do taryfikatora Państwu wkleiłem i jeśli wystąpi naruszenie indywidualne, nieprawidłowość indywidualna, czyli naruszenie przepisów prawa krajowego lub unijnego, które skutkuje potencjalną albo realną szkodą na budżecie Unii Europejskiej, no nie unikniecie Państwo korekty finansowej. Natomiast mam nadzieję, że o korektach opowiadam Państwu tylko teoretycznie, ponieważ mam nadzieję, że Państwu się te korekty finansowe nie zdarzą. W prezentacji znajdziecie na końcu przykłady związane z różnego rodzaju naruszeniami, nieprawidłowościami w zamówieniach. Macie też link do taryfikatora korekt, w związku z tym jesteście w stanie zidentyfikować jakieś nieprawidłowości, które mogłyby w projekcie wystąpić. Czyli te prezentacje Państwo otrzymacie na maila. Ta prezentacja przyjdzie do Was na maila. Tym sposobem wybiła godzina 12. Ja bardzo chciałbym Państwu opowiadać o tych zagadnieniach cały dzień, natomiast mamy bardzo ograniczony czas. Wskazałem Wam zagadnienia, które są kluczowe dla samego postępowania, które podlegają kontroli i sprawdzeniu i weryfikacji. Nie miałem niestety ze względu na ograniczenie czasu możliwości pokazania Wam całych pełnych procedur.
Natomiast bardzo polecam zapoznać się z tym taryfikatorem i rzucić okiem w prezentację, chociażby na przykłady nieprawidłowości. Jako że wybiła godzina 12, teraz przejdę do odpowiadania na pytania. Zaplanowaną mamy co prawda 15-minutową przerwę w tym zakresie, ale w takim razie po prostu zrobimy 2-3 minuty przerwy, wezmę coś do picia, usiądę i zaraz będę odpowiadał na wszystkie pytania, które Państwo wpisali. Zapraszam i zachęcam do wpisywania pytań w czat. Za część wykładową dziękuję i bardzo proszę o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, którą moja koleżanka wrzuciła do czatu i przypięła na górze. Proszę o wypełnienie tej ankiety.